Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj porozmawiamy z Wandą o Hongkongu i Chinach. Cześć Wanda, jak się masz? Cześć, super. Tutaj jest dosyć wcześnie, bo mamy z Kanadą dużą różnicę czasu, ponad 12 godzin. Także u mnie jest 7 rano. No jest super, piję sobie herbatkę. Na dworze mamy dzisiaj burzę, jest no jakieś załamanie pogody, ale ja sobie siedzę tutaj w ciepłym mieszkanku i rozmawiamy. Zgadza się, u mnie jest 7, prawie 8 wieczorem, a u ciebie jest 8 rano i u mnie środa, a u ciebie już jest czwartek, więc ja kończę dzień, a ty zaczynasz. Czyli wcześniej Sylwestra obchodzę. Tak, tak jest, o 12 godzin. Tak. Super. Na początek, zanim zaczniemy rozmawiać o Hongkongu, proszę powiedz, skąd z Polski pochodzisz? To jest takie standardowe pytanie u nas. Jestem z Wrocławia. No, pięknie, piękne miasto. A proszę powiedz, jak to się stało, że z Wrocławia nagle wyjechałaś do Hongkongu? I dlaczego w ogóle postanowiłaś tam zamieszkać? Tak, ja zanim tutaj się przeprowadziłam do Hongkongu, mieszkałam w Chinach kontynentalnych i to w zasadzie od tego się zaczęło. Jak byłam jeszcze w liceum w Polsce, we Wrocławiu, to chodziłam na zajęcia z języka chińskiego, które organizowały studentki z Chin, które przyjechały właśnie do Polski na taką wymianę i to były zajęcia językowe po prostu, takie wolontaryjnie prowadzone przez te dziewczyny. I ja wtedy miałam pierwszą taką styczność właśnie z Chinami, z językiem chińskim i to mnie zainteresowało. I po liceum nie wiedziałam, co dokładnie chcę dalej robić, ale nie chciałam zostawać na studia w Polsce, we Wrocławiu. No i znalazłam taką opcję, że są różne programy, że można pojechać właśnie do Chin kontynentalnych i od tego się właśnie wszystko zaczęło. Na początku mieszkałam właśnie w Chinach kontynentalnych, w Guangzhou, w Kantonie. To jest bardzo blisko stąd, blisko z Hongkongu. I tam byłam przez rok, najpierw na takiej programie właśnie dla studentów międzynarodowych, potem uczyłam się języka, a później zaczęłam mój licencjat w Szanghaju. I w trakcie, jak robiłam ten licencjat, no to wydarzyła się pandemia. I ja można powiedzieć, że utknęłam wtedy w Polsce w trakcie ferii zimowych, dlatego że Chiny no, zamknęły w pewien sposób granice dla nas, dla obcokrajowców. Te Tak. wizy studenckie, tak, były zupełnie zawieszone. To tak naprawdę Chiny się otworzyły dosłownie w tym roku, niedawno. Te wizy turystyczne wróciły niedawno. I wtedy po prostu będąc w Polsce, w domu, zastanawiałam się nad innymi opcjami, innymi możliwościami, gdzie mogłabym wyjechać, co mogłabym robić i rozważałam właśnie Japonię i Hongkong. I ostatecznie zdecydowałam się tutaj na Hongkong i przeprowadziłam się tu 2 lata temu. Także już 2 lata tu mieszkam. Super. A czy możesz powiedzieć, czym się zajmujesz w Hongkongu? W tej chwili jestem na studiach magisterskich. Dosłownie 2 tygodnie temu zaczęłam studia. Studiuję Marketing for a Creative Economy, a oprócz tego pracuję w szkole językowej, ucząc języka angielskiego i działam też w Polskiej Izbie Handlowej tutaj w Hongkongu. No a jako hobby, tak w wolnym czasie, no to prowadzę to konto na Instagramie właśnie o języku chińskim. A właśnie widziałem twoje konto na Instagramie i masz tam, śledzi cię ponad 36 000 ludzi, to jest bardzo dużo, a to jest chyba po angielsku i po chińsku, prawda? Tam to nie jest content po polsku. Początkowo ja to konto założyłam 3 lata temu i przez pierwszy rok mojego działania to konto było w całości po polsku, w sensie polski i chiński, nauka chińskiego dla Polaków. I przez pierwszy rok, jeśli dobrze pamiętam, obserwowało mnie poniżej 1000 osób, mimo że publikowałam treści 5 dni w tygodniu, codziennie od poniedziałku do piątku. I później właśnie przeprowadziłam się tutaj i zaczęłam więcej dodawać treści też po angielsku, więcej treści z życia w Hongkongu i wtedy to konto bardzo zaczęło rosnąć i pojawiło się bardzo dużo osób anglojęzycznych. Większość osób u mnie to są osoby nie polskojęzyczne, więc wtedy
przestawiłam się bardziej na angielski. A to było o Instagram, tak? Bo przez chwilę przerwało, nie słyszałem, co mówisz. Tak, A, tak, tak. a prowadzisz też jeszcze jeszcze kanał na YouTube, tak? I to już jest po polsku. Tak, ten kanał on raczkuje, to jest, no, czasami staram się coś wrzucać, ale kanał raczkuje na razie. Ale powiem ci, obejrzałem tam kilka twoich vlogów i są bardzo fajne. Nawet jeden, który obejrzałem, był o tym Monster Building, Mhm. a w Hongkongu, w którym mieszka 10 000 ludzi. To jest ponad połowę tyle ludzi, co mieszka w mojej miejscowości w Jędrzejowie w Polsce, więc jest to ogromny, niewyobrażalny budynek i tam jeszcze w tym budynku są mieszkania, które mają po 11 metrów kwadratowych. A proszę powiedz nam, jak można w ogóle mieszkać w takim na 11 metrach kwadratowych? Tak, ten film, ja nie byłam trochę zadowolona z ostatecznego efektu, bo tam mi mikrofon nie działał i tak dalej, ale stwierdziłam, że chcę to bardzo nagrać, dlatego że mieszka tam mój znajomy z Polski, no i on zgodził się, żebym pokazała jego mieszkanie. A wiadomo, że fajniej pokazać ten budynek wewnątrz, a nie tylko, no bo to jak wygląda na zewnątrz, no to każdy może sobie gdzieś tam w internecie sprawdzić i bardziej zależało mi na pokazaniu tego, jak jest w środku. Jak można mieszkać w takich warunkach, w tak małym mieszkaniu? Ja bym to porównała trochę do życia w akademiku. No, ja wcześniej mieszkałam w akademiku na przykład, no to te pokoje też były małe. Wtedy takie mieszkanie to jest po prostu miejsce, w którym się śpi, bierze prysznic, tam przechowuje jakąś niewielką ilość rzeczy, ale większość swojego życia po prostu spędza się poza domem. Tak, niektórzy mówią, że Hongkong to jest Hongkong, że tutaj miasto jest twoim domem. I faktycznie dużo ludzi lubi po prostu, jak się spotyka, no to w Polsce może jest bardziej tak, że ludzie zapraszają się do domu, żeby spędzić czas w domu, a tutaj bardziej powiedzmy do restauracji, czy gdzieś wyjść na zewnątrz poza domem. Tak, bo ciężko by było zaprosić albo zrobić imprezę w mieszkaniu 11-metrowym. Ale da się. Da się. A proszę powiedz, ile kosztuje wynajem takiego 11-metrowego mieszkania? Ja wcześniej to mieszkanie, w którym, bo teraz mieszkam już w takim większym, to w którym teraz jesteśmy ma około 25 metrów kwadratowych, więc to jest już To dla jest mnie, dużo. Standardy to jest Hongkongu. dużo, tak, bo mamy osobną sypialnię, osobną tutaj taki salon i osobną łazienkę. I za wynajem takiego mieszkania płacimy na złotówki, to będzie około 7 000 miesięcznie. Nieźle. To jest Tak. bardzo, bardzo dużo. Jak na Hongkong to jest całkiem okazyjna cena za takie mieszkanie, bo tak, tak, naprawdę. I ja nie jestem też w centrum. To ja jestem tak dosyć dalej od centrum ale budynek jest nowy, także dlatego ta wysoka cena, bo to jest nowe budownictwo, więc tu jest wszystko czyste, ładne, jest monitoring, jest wszystko. Mamy też siłownię dla mieszkańców, jest takie miejsce na grilla, więc jest dużo udogodnień. Mi się tutaj żyje fajnie w tym mieszkaniu. A wracając do tych jeszcze mniejszych, to poprzednie, w którym mieszkałam, to była połowa wielkości tego, w którym jestem teraz. Ono miało, nie wiem ile policzyć, ale no kilkanaście metrów kwadratowych. To było tylko takie studio, taki pokój. Powiem zupełnie szczerze, ciężko mi tam się mieszkało i nie lubiłam tam przebywać. Po prostu starałam się spędzać jak najwięcej czasu poza domem, ale cena, czynsz to były na złotówki niecałe 3000 złotych. Więc to była bardzo okazyjna cena, powiedzmy. No, naprawdę są tam bardzo, bardzo wysokie ceny. To nawet nie chcę wiedzieć, ile kosztuje takie większe 50-metrowe mieszkanie, jeszcze i tam bardziej w centrum, to już są tysiące dolarów na pewno. Tak, 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 to zdecydowanie. To tutaj sky is the limit, dosłownie. Znam osoby, które płacą kilkadziesiąt tysięcy, wręcz ceny idące do setek tysięcy złotych
za 1 miesiąc czynszu. Mogę podać tutaj jeszcze, jak mówimy na przykład o autach, bo zastanawialiśmy się jakiś czas temu nad kupnem i sprawdzaliśmy, ile kosztuje parking w naszym budynku miesięcznie i to są około 2-3 tysiące złotych za miejsce parkingowe. Czyli połowę twojego czynszu. Nie całą połowę, tak? 3-4 tysiące do Hong Kong dollars. No to około 2000 złotych. No to w Polsce myślę, że za tą cenę chyba da się wynająć jakieś mieszkanie małe. Tak, dokładnie. A czy samochody są drogie, czy to już są normalne ceny? Ceny urządzenia samego w sobie nie są wysokie, ale te inne opłaty jakby za posiadanie aut są wysokie, czyli na przykład za parking. Tutaj z wyjątkiem może większość osób nie ma czegoś takiego jak darmowy parking w pracy, przykładowo. Bo w Polsce na przykład jak ktoś pracuje gdzieś tam, nie wiem, w korporacji, to jest parking na dole i tam można sobie bezpłatnie zaparkować. Tutaj no to jest wynajem, to są wysokie koszty, więc trzeba wtedy płacić za te 2 parkingi, że tak powiem. Jeden przy twojej pracy, jeden koło domu. I większość osób po prostu nie ma potrzeby posiadania samochodu. Może nie tyle, co nie ma potrzeby, co nie ma przymusu posiadania samochodu. Tutaj ten transport publiczny był uznany parę lat temu za jeden z najlepszych na świecie i faktycznie tutaj da się wszędzie bardzo sprawnie dojechać, korzystając tylko z tego, z komunikacji miejskiej, czyli z metra, autobusów, mini autobusów, tramwajów, promów, taksówek. Taksówki są tanie, więc da się jak najbardziej obyć bez auta. No zgadza się, bo jak trzeba za parking tyle płacić i to jeszcze i pod domem, i w pracy, to naprawdę mija się z celem. Mhm. A w takim razie, jak wyglądają zarobki w Hongkongu, jeśli są takie wysokie ceny za wynajem, za parkingi? Życie też pewnie nie jest tanie, więc ile tam się zarabia, jeśli możemy wiedzieć? To jest właśnie coś, co przyciąga bardzo dużo osób tutaj, bardzo wielu obcokrajowców, czyli to, że tutaj te zarobki są bardzo wysokie i są niskie podatki, więc ciężko mi jakby, tutaj tak samo, to jest sky is the limit. To są ogromne kontrasty. Są osoby, które bez problemu zarabiają, nie wiem, 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, gdzieś tam pracując w korporacji. To są takie normalne pensje. Ja mogę podać przykład, że rok temu, jak zaczęłam moją pierwszą pracę po studiach, po licencjacie tutaj w Hongkongu w korporacji, to wtedy na dzień dobry zarabiałam ponad 10 tysięcy złotych za moją pierwszą pracę taką. A wtedy mieliśmy to mieszkanie, no to za nie było powiedzmy te 3 tysiące złotych, no to ja płaciłam 1500 złotych na mieszkanie i reszta mi zostawała na życie. Więc zarobki są tutaj wysokie, tak. To dobrze, bo to faktycznie ciężko by było przeżyć w ogóle przy takich cenach. Tak, mogę powiedzieć o pracy w usługach na przykład, bo często widzę jakieś ogłoszenia. No to nie wiem, ktoś, kto pracuje w McDonaldzie, no to nie wiem, będzie 7, 8, 9 tysięcy złotych miesięcznie. To zależy jakby od etatu, od ilości godzin, ale no te pensje tutaj są stosunkowo wysokie. Istnieje też pensja minimalna, która wynosi chyba 30 złotych za godzinę, ale to nie wiem, bardzo mało osób tak mało zarabia. To jest taka minimalna, ale 99% zarabia powyżej tego. Super. A jak wygląda wiza pracownicza w Hongkongu i w ogóle jak Polak przyjeżdża, to jak długo możemy zostać i czy w ogóle potrzebujemy wizę? Nie trzeba aplikować wcześniej o wizę. Tutaj na lotnisku po przyjeździe dają nam taką karteczkę, że możemy zostać na 90 dni, 3 miesiące i w większości krajów, powiedzmy zachodnich, europejskich, tutaj jest można zostać na parę miesięcy bez wizy. Natomiast jeśli chodzi o wizę pracowniczą, no to są
różne, powiedzmy, typy tych wiz pracowniczych, bo są też na przykład dla osób takich, które pracują tutaj fizycznie, ale jeśli mówimy o wizach dla osób takich wykwalifikowanych z zachodu, to nie jest to takie łatwe otrzymanie tej wizy, dlatego że nasz pracodawca musi wykazać, że na miejscu nie ma lokalnej osoby, która ma, nie da się nas łatwo zastąpić lokalną osobą. Tak, no żeby po prostu chronić lokalny rynek pracy. I w praktyce to jest bardzo takie ogólne stwierdzenie, no, co to znaczy, że nie można znaleźć osoby na miejscu. Pracodawca musi po prostu wykazać, że potrzebuje nas zatrudnić. I jeśli ktoś jest ekspertem w swojej dziedzinie, w jakiejś branży, która jest tutaj bardzo pożądana, no to będzie tylko formalność, aplikacja o taką wizę, ale jeśli ktoś jest, powiedzmy, tak świeżo po studiach, nie ma takiej umiejętności jakichś super tutaj poszukiwanych, no to będzie trudniej z tą wizą. Ale jest to możliwe i oczywiście można złożyć o wizę i ją dostać i przeprowadzić się do Hongkongu i Tak, wynająć 11-metrowe mieszkanie na początek. na początek tak. To jest coś, od czego wiele osób zaczyna, szczególnie jak ktoś jest singlem. No bo jak jest para i obie osoby pracują, to jest co innego. Tak. Ale jak ktoś jest singlem, no to bez sensu jakby wydawać połowę pensji, czy więcej pensji tylko na mieszkanie. Lepiej wynająć właśnie taki, no pokoik, tak to nazwijmy, pokoik mały, i żeby więcej trochę zostawało wtedy w kieszeni. A są jeszcze mniejsze mieszkania niż 11-metrowe? Czy E, spotkałaś? Tutaj chyba nie ma limitu takiego prawnego, bo wiem, że w Polsce jak jest poniżej 24 metrów, to jest lokal usługowy. Ale tutaj nie ma chyba takiego limitu i to jest częsta praktyka wśród właścicieli mieszkań, czyli takie, oni mówią subdivided flats, czyli mamy jedno duże mieszkanie i właściciel dzieli je na kilka małych mieszkań, powiedzmy. Więc często te małe mieszkania to będą właśnie takie pokoiki. Pokoiki. Ale warto tutaj w tym momencie też wspomnieć o tym, bo media zachodnie często lubią właśnie podkreślać to, że to jest tak, ten temat mieszkań, że tu jest tak ciężko, pokazywać różne skrajne przypadki. I oczywiście to ma miejsce, takie przypadki też się zdarzają, ale jednak mimo wszystko to jest jakiś margines. I w Hongkongu istnieje też coś takiego jak system mieszkań publicznych, public housing. I szacuje się, że z tego korzysta mniej więcej 40-50% osób. I to polega na tym, że rząd buduje tutaj całe osiedla, budynki mieszkalne i osoby takie potrzebujące, powiedzmy tego, mogą złożyć aplikację i wtedy mieszkają w takich mieszkaniach wybudowanych przez rząd, dostają takie mieszkanie, przydział właśnie i płacą wtedy czynsz miesięczny, ale to są tam kwoty typu, nie wiem, 1000 złotych miesięcznie, no, czy nawet poniżej. Więc to są niewielkie kwoty jak tutaj na Hongkong i słyszałam też, że jest opcja kupna takich mieszkań od rządu, ale tutaj nie wiem, jak dokładnie to działa. Ale warto właśnie to podkreślić, że dla osób lokalnych stąd, no to nie jest tak, że oni są skazani tylko na te małe klitki, tylko są też, no jest to budownictwo publiczne, co może niektórych dziwić, no bo Hongkong stolica kapitalizmu, a tutaj rząd tak pomaga ludziom, Czyli, więc tak. czyli te mieszkania są trochę większe. One wtedy, jak już rząd buduje, one nie są takie malutkie, gdzie mają tam Nie, po nie, jednym. nie, nie. One są wtedy, to zazwyczaj jest przydzielane dla rodzin. To nie jest tak, że single to dostają dla rodzin, no to wtedy są, nie wiem, dwu, trzypokojowe takie mieszkania. Czyli Tak, normalne, fajne tak. mieszkanie. To nie są takie wielkie, przestronne apartamenty, no to tak nie mogę powiedzieć, ale no normalne warunki przyzwoite. Tak, no to fajnie. A do roku 1999 Hongkong był brytyjską kolonią, a Mhm. teraz jest specjalną strefą administracyjną Chin. A czy możesz nam powiedzieć, co to dokładnie znaczy? Mhm. E, Hongkong w 1842 po wojnach opiumowych był właśnie przyjęty przez rząd brytyjski i
bodajże w 1898 była podpisana umowa między właśnie Brytyjczykami a Chińczykami o dzierżawę Hongkongu na 100 Tak. lat. I w 97 miasto powróciło, powiedzmy, pod władzę Chin, ale został jeszcze 50 lat do tego 2047 roku, kiedy Hongkong ma, to jest okres przejściowy, taki adaptacyjny. Ale co się stanie po tym 2047, to tak naprawdę nie wiadomo dokładnie. Bo teraz, aby przemieścić się z Hongkongu do Chin, to normalnie trzeba przejść granicę, są wizy. Tak. Dokładnie tak jak z każdego innego kraju i tutaj Hongkong ma dużą autonomię w kwestii administracji, jakichś spraw wewnętrznych, ale jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to Chiny tutaj bardziej decydują i siły zbrojne, polityka zagraniczna to jest zależne od Chin, a reszta jakby tutaj jest wewnętrznie. Tak. A ja I powiedz Hongkong proszę, ma swoje własne władze wykonawcze i ustawodawcze, także to też gdzieś tam jest rozdzielone. okej. A jak dobrze znasz chiński? Czy trudno się nauczyć tego języka? Bo jak wiemy, to chiński chyba jest jednym z trudniejszych języków do nauki na świecie. Chiński to jest, pod chińskim może się kryć zarówno mandaryński, putonghua, Tak. czyli ten główny dialekt używany w Chinach, nie dialekt, język, i kantoński. Tutaj w Hongkongu to jest kantoński, ludzie mówią po kantońsku i po angielsku, a w Chinach kontynentalnych głównie po mandaryńsku. Głównie w sensie to jest taki język, w którym, nie wiem, są zajęcia w szkole, w telewizji i tak dalej. Ludzie mają masę swoich dialektów. I jeśli chodzi o moją znajomość, no to 3 lata temu ponad zdałam taki egzamin HSK6, który teoretycznie jest najwyższym poziomem znajomości tego języka. To był mój wymóg na studiach, bo moje studia były po chińsku i musieliśmy po prostu zdać ten egzamin, żeby przejść na kolejny rok. Ale to jest nauka na całe życie. Tutaj zawsze jest coś, czego ja będę się musiała nauczyć, czego ja nie wiem. Przecież znaków jest tak dużo, że nie sposób, zawsze będę miała coś do nauczenia i jest wiele rzeczy, których jeszcze nie wiem. I czyli tak, mandaryński znam powiedzmy płynnie, swobodnie się porozumiewam w tym języku i jeśli chodzi o naukę, no to tutaj pomogło po prostu mieszkanie w Chinach i zajęcia językowe na uczelni. Takie wtłaczanie sobie do głowy tego, nie wiem jak to inaczej ująć, po prostu te zajęcia od poniedziałku do piątku, codzienna nauka, powtarzanie i tu nie ma żadnego sekretu na to. Ciężka No ale praca. tak, no praca, osłuchanie się, kontakt z językiem, to jest na pewno, bo jeśli ktoś tylko uczy się tego języka na przykład w Polsce, a nie ma kontaktu jakby z realnym językiem, to będzie bardzo ciężkie, ale będąc tutaj na miejscu, to będzie łatwiej. I też w Chinach kontynentalnych niewiele osób, powiedzmy, w takiej przestrzeni publicznej się porozumiewa po angielsku. Jak pójdzie się do restauracji, do sklepu i tak dalej, szanse na to, że ktoś będzie mówił po angielsku płynnie są bardzo niewielkie. Ja tutaj generalizuję. Wiadomo, że w tych największych miastach jak Pekin czy Szanghaj jest sporo młodych osób, które gdzieś tam ten język znają, ale mimo wszystko wciąż z angielskim będzie ciężko, więc po prostu człowiek trochę nie ma wyboru i trzeba się nauczyć chociaż tych podstaw takiej komunikacji. Tak, a tutaj kantońskiego w Hongkongu to uczę się, ale nie zajmuję się tym tak intensywnie jak wcześniej mandaryńskim, no bo tutaj gdzieś tam ten angielski to jest język urzędowy, większość osób gdzieś tam potrafi się komunikować po angielsku, nie ma tej takiej bariery, więc też nie mam takiej mocnej presji nauki tego języka, ale staram się uczyć, chodzę teraz od tego semestru na zajęcia, dużo rozumiem bardzo ze słuchu, bo te języki gdzieś tam są Podobnie. trochę do siebie podobne. Nie bardzo, ale trochę są podobne. No ale z mówieniem jest trochę gorzej.
No. Ale jak znam właśnie i mandaryński, i angielski, no to tutaj wszędzie się dogadam, porozumiem, więc tak. Fajnie. A ty mieszkałaś na początku w Chinach i teraz w Hongkongu. Proszę powiedz, gdzie się lepiej żyje i jakie są różnice? Tutaj nie muszę się długo zastanawiać nad odpowiedzią. No mi się zdecydowanie lepiej żyje tutaj w Hongkongu, mimo że do Chin mam ogromną sympatię, ogromny sentyment. Zresztą Hongkong jest położony tutaj na granicy z Shenzhen, z miastem Shenzhen, czyli chińską Doliną Krzemową, tak zwaną. I bardzo się zawsze cieszę, jak jadę do Chin na jakiś wyjazd, jak tam przyjeżdżam turystycznie, ale jednak z perspektywy obcokrajowca, no to Hongkong jest zdecydowanie przyjaźniejszym miastem i Hongkong jest bardziej, gdybym miała powiedzieć taką podstawową różnicę, jest bardziej zintegrowany z resztą świata, a Chiny są bardziej takim Pięknie. światem, tak, w sobie. Konkretne przykłady, no to koszty życia, o tym już trochę rozmawialiśmy, tutaj jest zdecydowanie drożej, no ale też te zarobki są dużo wyższe. Jak byłam na przykład w Shenzhen, to chodziliśmy do restauracji i myślę sobie, no tak, tutaj jest super tanio. Ceny, nie jest kolosalna różnica, ale są tańsze. Ale potem patrzę na przykład, gdzie są ogłoszenia o pracy gdzieś w restauracji i piszą, jakie są pensje. No i pensje to są, nie wiem, 3000 złotych powiedzmy miesięcznie. No to jest różnica. A Tak. ceny wynajmu nie są wcale aż tak tańsze niż tutaj. Tak, bo w tych dużych chińskich miastach jak Kanton, Szanghaj, Pekin, no to te ceny wynajmu mieszkań też są bardzo wysokie. Może nie aż tak jak tu, ale to są duże sumy. Ludzie. Tutaj ludzie są bardziej otwarci, powiedzmy, na świat. Większość osób zdecydowana gdzieś tam podróżowała, albo po Azji, dużo osób też po Europie, po Ameryce. Bardzo dużo osób ma też swoich członków rodziny, którzy na przykład mieszkają w Kanadzie, czy w Australii, czy w Stanach Zjednoczonych, tak, no bo to jest ta bardzo duża diaspora chińska. To są właśnie te osoby tutaj, z południa, na przykład z Hongkongu, czy ogólnie z tej prowincji. I oni bardziej mają taką ekspozycję po prostu na ten świat zachodni. Natomiast w Chinach, szczególnie jak pojedzie się do jakichś mniejszych miast, to tam obcokrajowiec jest jak, nie wiem jakiego porównania użyć, ale budzi zainteresowanie, tak to ujmijmy. I ludzie nie wiedzą, są bardzo życzliwi i otwarci, to mogę powiedzieć o Chińczykach, szczególnie jak się mówi w ich języku, to bardzo się cieszą, bardzo sympatycznie podchodzą, ale tutaj można się czuć po prostu swobodniej. No i kultura, takie kwestie bardziej, nie wiem, techniczne, no to choćby Facebook, YouTube, Instagram. W Chinach kontynentalnych te aplikacje są zablokowane, tak. Tutaj jest normalny dostęp do tego wszystkiego. Jest inna waluta, bo jest dolar hongkoński. W Chinach mamy juana. W Chinach jest właśnie mandaryński, pismo uproszczone. Tutaj jest kantoński, angielski, pismo tradycyjne. Jest lewostronny ruch, no tak jak w Anglii. W Australii. Tak, czyli te różnice są. No nie da się tych różnic nie zauważyć. Tak, ja trochę wiem na ten temat, że te wszystkie strony są poblokowane w Chinach, bo ja nawet przez dość długi czas tutaj, mieszkając w Kanadzie, pracowałem dla Chinki, że tak powiem. Ona była właścicielem tutaj dużego biznesu, dalej zresztą jest. Ona ma sieć szkół prywatnych, nawet tam też właśnie mandaryńskiego uczy dzieci no i właśnie z nią często na ten temat rozmawiałem, no to ona mówiła, że właśnie tam są odpowiedniki, czy YouTube jest odpowiednik, czy Facebooka nawet ja powiem ci, widziałem te wszystkie strony, bo ona mi pokazywała te wszystkie strony i oni jednak bardzo duży nacisk kładą na naukę i wykształcenie swoich dzieci. Z tego, co ja widziałem, jej córka, ona bardzo dużo z nią spędzała czasu, uczyła się, nawet ci powiem, tak, kiedyś widziałem coś takiego, że jej córka rozwiązywała jakieś tam zadania na komputerze. Nie wiem, ona wtedy miała 4-5 lat i pamiętam, że ona z nią siedziała przy komputerze, ta jej córka czegoś nie wiedziała, nie mogła rozwiązać jednego zadania i rozpłakała się tam.
a Mm. ona po prostu, ta jej mama siedziała i wiesz, po prostu nie reagowała, czekała jak przestanie płakać, ona skończyła płakać i jeszcze raz zaczęła rozwiązywać, rozwiązała to zadanie i wtedy już mogła i po prostu chodzi mi o to, że nie zareagowała, że wiesz, inny typ, ja bym na przykład, wiesz, próbował jej Mhm. pomóc dziecku, czy cokolwiek, czy Mhm. nawet przerwał, zrobił przerwę, a tam nie, po prostu siedziała, Mhm. musiała skończyć to zadanie Mhm. dopiero Mhm. mogła po prostu odejść od komputera. Ja właśnie uczę dzieci w takim wieku, takie maluchy, starsze również, więc na co dzień jakby obcuję z tym, wiem jak ten system edukacji wygląda. Wydaje mi się, że niektórzy rodzice tutaj trochę za bardzo stawiają na ten, powiedzmy, rozwój akademicki, a za mało na rozwój emocjonalny. Pamiętam, Tak. że miałam taki dzień, że y, prowadziłam zajęcia z takim 4-letnim bodajże chłopcem i przyszła jego niania, bo tutaj jest bardzo dużo rodzin ma te nianie, tam z Filipin, i widzę, że ten chłopiec jest no, nieprzytomny dosłownie. I ja pytam tą nianię, że czy coś się stało? Ona mówi, nie, on jest po prostu zmęczony, bo dzisiaj był w szkole, potem był na karate, na szachach, na basenie, a teraz ma jeszcze zajęcia z angielskiego. To jakby ja rozumiem, że ci rodzice mają dobre intencje i być może sami nie mieli takich możliwości w dzieciństwie, więc chcą dać jak najwięcej swojemu dziecku, bo te zajęcia tutaj są bardzo drogie. To jakby ci rodzice naprawdę muszą dużo zainwestować w to, ale jednocześnie ten rozwój emocjonalny też jest nam w życiu potrzebny. No tak to ujmijmy. No. Zgadza się. Nawet u nas na ulicy mieliśmy sąsiadów, też była rodzina z Chin i oni, nawet wczoraj ich spotkaliśmy przypadkowo, bo poszliśmy na urodziny do Oliwii, znajomej i ta rodzina właśnie też tam była. Ale powiem ci, że ich córka to było już, jeszcze jak oni tu mieszkali, ta ich córka miała 10, 11 albo Mhm. 12 lat, coś takiego i jej tata uczył ją jeździć na rowerze. Wyobrażasz sobie? I on w Ile ogóle lat miała jeszcze raz? 10, 11 czy coś takiego Aha. to wtedy było, czy 12 nawet już. Wtedy ona nawet nie potrafiła jeździć na rowerze i ona w ogóle rzadko widywaliśmy ją w ogóle na zewnątrz i ona Mhm. cały czas się w domu, my wiemy to, bo ona cały czas się w domu uczyła. Nie wiem, czy to Mhm. rodzice ją tak pilnowali, czy ona sama, ale ona też sama chyba też tak po prostu Mhm. dużo się Mhm. uczyła do tego stopnia, że te dzieci nie potrafią, tak jak mówisz, podstawowych rzeczy. Nawet i ona pewnie do tej pory nie umie jeździć, bo on tam, wiesz, wyszedł z nią może ze 2 razy, ona się chyba zniechęciła do tej jazdy i ona pewnie do tej pory nawet na rowerze nie potrafi jeździć, więc to jest Tak, tak. inna kultura, Ja ale jest to nie, przykre. nie chcę tutaj generalizować, bo nie wszyscy tacy są, co jest oczywiste, ale no Tak. sporo jest takich dzieci, to jest prawda i mm, ja rozmawiałam o tym trochę z moimi znajomymi lokalnymi, pytałam ich, co oni o tym myślą, z czego to wynika, i spora część z nich po prostu mówiła, że jest taka duża konkurencja, że trzeba się tym wykazać od najmłodszego wieku. Bo tutaj na przykład dzieci, idąc do szkoły podstawowej, załóżmy, przechodzą przez rozmowę kwalifikacyjną, nierzadko też egzaminy. Ja wielokrotnie przygotowywałam te dzieci do takiej rozmowy, uczyłam je, jak odpowiadać na pytania. Tak, i one też to mnie zaskoczyło, że często już w takim małym wieku dobrze piszą, czy też znaki czytają. Widziałam takie egzaminy z chińskiego, z mandaryńskiego dla przedszkolaków, także to jest, robi to gdzieś tam wrażenie. Ja jestem bardziej zwolennikiem takiego luzu dla dzieci, żeby miały czas na zabawę, trochę się ponudzić. Wiadomo, na zajęcia też jest fajnie zapisać, ale nie aż w takim stopniu. To, co mnie trochę bardziej tutaj martwi, to może martwi nie jest dobre słowo, ale często to obserwuję, że w Hongkongu bardzo dużo rodzin korzysta z pomocy, wsparcia tych opiekunek z Filipin albo z Indonezji, czy z innych po prostu biedniejszych krajów, i szacuje się, że tych kobiet jest tutaj paręset tysięcy na 7 milionów mieszkańców, czyli bardzo dużo. I często jest tak, że oboje rodzice pracują, no bo cały dzień po prostu pracują gdzieś w firmie, w Tak. korporacji i wynajmują, mieszka z nimi taka live-in maid, czyli te opiekunki mieszkają po prostu z nimi w domu, gotują, sprzątają
i opiekują się tymi dziećmi i nierzadko jest tak, że te opiekunki spędzają z tymi dziećmi dużo więcej czasu niż rodzice i mają lepszą relację w ogóle z tymi dziećmi niż rodzice. No, No, inaczej to trochę tam wygląda. tak, tak. Ale może zmieńmy temat. A czy dużo Polaków mieszka w Hongkongu? Czy tam jest jakaś Polonia? Czy spotykasz od czasu do czasu jakichś Polaków? Tak, tak, jest całkiem spora Polonia, jak na ten rejon. Z tego, co słyszałam, oficjalnie jest około 800 osób, ale ta liczba może być trochę większa. I tak jak mówiłam wcześniej, ja też jestem w Polskiej Izbie Handlowej, więc tutaj często organizujemy jakieś eventy dla Polonii. I tak, jest sporo Polaków. No, tak, część jest taka zgrana, w sensie, że się spotykamy, są jakieś eventy, wydarzenia. Jest też polski sklep prowadzony przez Polaków, O, także o, tak, jak ktoś zatęskni za jakimiś tam polskimi przekąskami, jedzeniem, pierogami czy czymś, to można zajrzeć. Jest też kilku Polaków, którzy prowadzą tutaj restauracje i można też zjeść polskie jedzenie, więc tak, są gdzieś te elementy polskości tutaj. super. Czyli jesteśmy wszędzie, nawet w Hongkongu. Tak. A co ciekawego można zobaczyć w Hongkongu poza tymi drapaczami chmury, z którymi się oczywiście Hongkong kojarzy? Ja bym powiedziała, że te drapacze chmur to, tak jak powiedziałeś, to jest coś, z czym Hongkong się kojarzy, ale to nie jest cały Hongkong. Tutaj z całej powierzchni zabudowana jest tylko 1/4 i większą część powierzchni stanowią właśnie parki narodowe. Hongkong to są wyspy również, są wyspa Hongkong, tak, bo Hongkong to jest wyspa przede wszystkim, półwysep Kowloon, nowe terytoria, jest też duża wyspa Lamma, wyspa Lantau, więc Hongkong jest bardzo zróżnicowany. Są też plaże, normalne takie plaże jakby z piaskiem, gdzie można sobie pójść plażować, pływać w wodzie. Jest bardzo dużo miejsc do wspinaczki, ta natura. I to jest dla mnie niesamowite właśnie w Hongkongu, że w tak niewielkiej odległości od siebie można znaleźć tak różne miejsca. Można pójść rano na hiking, potem pójść do pracy w korporacji, a potem pójść jeszcze na plażę. I to wszystko jest w miarę blisko. Więc Super, powiedziałam, że ta natura to jest coś, co warto zobaczyć tutaj. fajnie. A ja kiedyś dawno temu ktoś mi opowiadał, że tam jest bardzo ciekawe lotnisko, że gdzie się ląduje i są wzgórza. Nie widzi się tego lotniska i dopiero jak się za tymi wzgórzami się pojawia, to się ląduje. Czy to jest prawda? Bo już nawet... To jest poprzednie lotnisko, No które okej, istniało, w Kajtak. Faktycznie ono było tak, no moim zdaniem trochę niefortunnie ulokowane, bo można powiedzieć, że w centrum miasta i tam faktycznie było tak, że te samoloty przelatywały wręcz musiały zrobić taki bardzo ostry zwrot i tak. przelatywać nad budynkami na półwyspie Kowloon. Ale teraz to lotnisko jest już zlikwidowane od dawna. Tam na tym miejscu jest stacja, gdzie są promy, też powstają tam nowe budynki, a lotnisko jest w tej chwili na wyspie Lantau, jest bardzo duże i tam już no, normalnie to wygląda, bez fajerwerków. Już normalnie się ląduje. Tak, tak, tak. Fajnie. Słuchaj, nie chcę ci zabierać czasu, bo wiem, że u ciebie się dopiero dzień zaczyna i ty musisz się zbierać do pracy, więc na koniec proszę powiedz nam, jakie masz plany na przyszłość i czy zostajesz w Hongkongu, czy może wracasz do Polski, czy może przeprowadzisz się do jakiegoś innego kraju? Zostaję w Hongkongu, to jest mój plan. Ja się tutaj dobrze czuję, bardzo mi się tutaj podoba i nie chcę powiedzieć, że zostanę tutaj na zawsze, bo ciężko coś takiego przewidzieć, ale tak, w tej chwili to jest mój dom i takie mam plany, żeby tutaj zostać. Super. Tak, bo już mówisz bardzo dobrze po mandaryńsku, nawet nie, i teraz uczysz się kantońskiego, więc mówisz, że to jest najlepszy pomysł, żeby po prostu już zostać na miejscu i tam się rozwijać. Powiem zupełnie szczerze, że z językiem chińskim parę lat temu przynajmniej w Polsce ja nie widziałam za bardzo dla siebie perspektyw pracy. Nie mówię, Tak. że nie ma ofert, ale
to nie jest dla mnie na tyle konkurencyjne, że albo inaczej, musiałabym po prostu całkowicie zmienić branżę i to, czym się zajmuję, mieszkając w Polsce i te umiejętności, które mam, by mi się nie przydały. A tutaj to, że znam właśnie mandaryński, że mam, nie wiem, obycie z tą kulturą, z ludźmi, znajomość, to jest mój duży atut. A w Polsce niekoniecznie, więc bardziej tutaj siebie widzę. Zgadza się. Super. Nie zabieram Ci już więcej czasu. Bardzo Ci dziękuję za super rozmowę i może jeszcze kiedyś w przyszłości nagramy jakiś update, może za rok czy za 2 lata i zobaczymy, co u Ciebie słychać. Jasne, super, bardzo chętnie. Ja Super. dziękuję za zaproszenie w ogóle. To jest super, że mogę tutaj wystąpić. Ja też bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na tą rozmowę. Więc dziękuję i do następnego razu. Pa. Do zobaczenia. Pa. Był to kolejny odcinek Emigrantów. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobają Wam się moje odcinki, to proszę o subskrybowanie. Do następnego razu. Cześć.